Dobrze, to teraz Anetka, tak? Dziękuję Ci, Mira, za zorganizowanie tego wszystkiego. Ja nie mam tak dużego doświadczenia jak Mira w przemawianiu publicznym, więc... No to brawa! Mogę zacząć od tego, że to miejsce obok Wrocławia jest dla mnie o tyle specjalne, że jakby jest to jedyne miejsce w Polsce, do którego tak często przyjeżdżam przez całe moje życie. Jest też wyjątkowe z tego względu, że tutaj miałam swój pierwszy kontakt inicjowany, który mi się udał. To był taki sentyment i też, może też góry tak w swój sposób przyciągają mnie również. Jeżeli mogłabym coś o sobie powiedzieć, to jestem tak zwanym experiencerem, czyli osobą, która ma doświadczenia i na ten moment mam ich całkiem sporo i dlatego też tu jestem, bo chciałam się tym dzielić i robię to... Aha, to dopiero działa. Okej. Zdecydowałam się dzielić tym dopiero po 3 latach około, ponieważ potrzebowałam nabrać takiej pewności siebie, że chcę się tym dzielić. I forma, jaką doświadczyłam, był to tak zwany, czy jest nadal to subtelny kontakt i różni się tym od niesubtelnego tym, że niesubtelne jest to spotkanie fizyczne z istotą twarzą w twarz, a każda inna forma kontaktu będzie formą subtelną, która nie będzie dla nas tak obciążająca, ponieważ spotkania fizyczne twarzą w twarz są dla nas bardzo energetycznie, jest czymś, do czego musimy przywyknąć tak naprawdę i nauczyć się w tej energii przebywać. Nie, tak jak mówię, moje kontakty były subtelne. W moim przypadku właśnie zaczęło się od snów i nigdy nie miałam tego typu snów w moim życiu, tak? Bo spotkałam tam istoty, które się przedstawiły, że są istotami pozaziemskimi lub wizualnie widziałam je jako istoty pozaziemskie. I to była pierwsza rzecz, która mnie tak zszokowała, że w ogóle czegoś takiego doświadczyłam. Aczkolwiek po drugim śnie dopiero zaczęłam tak jakby eksplorować ten temat na poważnie, ponieważ ja nigdy w to się nie zagłębiałam. I drugi szok był taki, jak dużo jest informacji na ten temat i tak naprawdę jak dużo jest ludzi, którzy doświadczają przeróżnych form kontaktu, od fizycznych do właśnie takich subtelnych. I mogłabym Wam opowiadać o swoich doświadczeniach, aczkolwiek jakby głównym celem, dlaczego to występuje, to chciałabym Was zachęcić do tego, żebyście sami ten kontakt próbowali nawiązywać. Ja osobiście też lubię słuchać historii innych osób, ale właśnie to jest bardzo tak jakby budujące dla naszego społeczeństwa, żeby ta świadomość wzrastała, jeżeli chodzi o temat kontaktu. I temat C5 ściśle jest związany z projektem Disclosure. Projekt Disclosure, czyli ujawnienie, jest powiązany z ujawnieniem ze strony rządu, czyli działaniem w kierunku, aby rząd wyjawił te informacje. Mamy bardzo dużo świadków, pracowników rządu, pracowników wojska, którzy są świadkami z pierwszej ręki, którzy mówią nam prosto, że nie jesteśmy sami na 100%. A z drugiej strony inicjatywa C5 jest inicjatywą oddolną i to jest ta część, gdzie nie musimy czekać, aż rząd nam powie, czy prawda jest taka, czy inna. I daje nam niezwykłe pole niezależności. Nie musimy czekać na media, tak, które nam powiedzą, jak mamy myśleć. Możemy już zrobić to w dowolnym momencie tak naprawdę. Tak, to są najważniejsze rzeczy, które chciałam powiedzieć, że kontakt nie jest zarezerwowany dla elit i inicjowanie kontaktu tak naprawdę nie zabiera dużo czasu. Nie trzeba się do tego aż tak dużo przygotowywać i najważniejszym takim wyznacznikiem, indykatorem, że oznacza, że może nam się udać, to jest to, że czujemy ekscytację na myśl o tym, że ten kontakt Bardzo dużo, dzięki kochana. Wielkie brawa! Dziękujemy bardzo.